czajnikowy.pl. Jak parzycie herbatę sypaną? Na pewno zauważyliście na opakowaniach różnych herbat wskazówki dotyczące parzenia. Tego, ile użyć suszu, na jaką objętość, a często bywa tak, że jest napisane łyżeczka herbaty na filiżankę wody, wrzątku, czy czegoś takiego. Filiżanka, szklanka, kubek, no bardzo takie może nieprecyzyjne określenia ilości, ale gorzej jest z tą łyżeczką, ponieważ herbata jest niejednolita. Zauważcie, nie możemy odmierzać każdej herbaty na łyżeczki. Jeżeli oczywiście producent na jakiejś herbacie pisze, że łyżeczka tej herbaty, no to może w tym konkretnym przypadku możemy się tak zastosować, ale nie może być tak, że na każdej herbacie jest łyżeczka, ponieważ herbata może być od bardzo drobniutkiej po bardzo wielkoliściastą i może ważyć inaczej, na różne sposoby. Jak więc parzyć? Zauważmy, jest coś takiego jak cup taster, zestaw do cuppingu i w ogóle cupping herbaciany. I ten cup taster to jest kubeczek z taką czarką i pokrywką, gdzie parzymy herbatę, żeby było jednolicie, żeby było w sposób znormalizowany. I tam mamy właśnie ten kubeczek w objętości około takiej filiżanki. I między innymi dlatego, że tę ilość parzy zwykły człowiek. Może już dzisiaj w filiżankach rzadziej parzymy, no ale chyba kubek teraz wygrywa. Tak czy inaczej, mówimy tam o 2 gramach herbaty na każde 100 ml wody. I tak się parzy w formie tego cuppingu i tak się właściwie też parzy w naszym zachodnim stylu. Oczywiście są wyjątki, odstępstwa, jak zawsze, ale przeciętnie 2 gramy. Jak więc to wygląda, kiedy mierzymy łyżeczką? Spójrzcie tutaj. Najdrobniejsza herbata, jaką dla Was przygotowaliśmy, to fanning, czyli asamska herbata czarna, bardzo drobna, granulowana. Nie mylić z rozpuszczalną, bo to w ogóle nie herbata. W każdym razie tutaj w każdej z tych szklanek jest tyle suszu wagowo, ile trzeba na tę szklankę, czyli moglibyśmy to po prostu wszystko pozalewać i byłoby dobrze. Więc na taką szklankę sypiemy tyle. No i rzeczywiście, no może jest to łyżeczka, jeżeli ktoś ma takie akurat łyżeczki. Kolejna to już zielony gunpowder. Też trzeba na nią uważać, ponieważ jest to herbata o liściach zwiniętych w ciasne perełki. No i tutaj jeszcze też może gdzieś mamy tę łyżeczkę na szklankę. Problem się zaczyna, kiedy pojawiają się herbaty już bardziej skomplikowane. Na przykład japońska herbata zielona, bardzo drobna, wręcz jest jej mniej nawet chyba niż tego gunpowdera, chyba źle to ustawiłem. A tu na przykład herbata puer, która jest przygotowana w takiej już pojedynczej porcji, od razu do zaparzenia. Z tego w ogóle łyżeczką się nie uda nabrać. Mamy czarną herbatę, zwykłą, liściastą. No, moim zdaniem to już jest więcej niż łyżeczka. Co gorsza, pojawiają się potem herbaty zielone o coraz większych, luźniejszych listkach. To na przykład pąkowa zielona herbata, andzibajcia w tym przypadku. No patrzcie, to już sądzę, może i nawet 3 łyżeczki. No nie wiem, szczerze mówiąc, ile bym musiał nabierać, żeby też nie połamać tych liści. No i biała herbata, bardzo leciutka, bardzo delikatna. No, na łyżeczki nie do zmierzenia. I gwóźdź programu, czyli herbata o rekordowo wielkich liściach. Chińska herbata prasowana, ogromna, której tak naprawdę chyba w ogóle nie da się nawet łyżeczką nabrać. No, chyba trzeba jakoś palcami, trzeba odmierzać. Tak czy inaczej, prawie pełna szklanka. Słuchajcie, problem może się wydawać banalny, ale to właśnie dlatego wiele osób mówi: nie lubię zielonej herbaty, bo jest gorzka, albo nie lubię białej herbaty, bo jest słaba. A to właśnie wynika z tego, że często albo za dużo nabierzemy, albo za mało. No jeżeli nawet nie mamy precyzyjnej wagi, żeby gdzieś dokładnie to zmierzyć, to postarajmy sobie mniej więcej to wyobrazić, jak to wygląda i nawet tą łyżeczką, no wziąć 2 łyżeczki, jeżeli czujemy, że coś to takie chyba za lekkie, jak na łyżeczkę suszu. Mam nadzieję, że przyda Wam się taka wskazówka i taka może mała refleksja na temat łyżeczek i dozy. Ciekawi jesteśmy, czy Wy stosujecie się do zaleceń producenta, czy lubicie sobie poeksperymentować gdzieś tam z własnymi parametrami parzenia i jaka jest najcięższa i najlżejsza herbata, jaką parzyliście. Piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl. czajnikowy.pl